Witam serdecznie na moim kanale i dziękuję za to, że zdecydowałeś się obejrzeć właśnie to nagranie. Drogi widzu, dzisiejszy odcinek jest poświęcony jednej, myślę, z tych najważniejszych życiowych lekcji, której z pewnością każdy z nas powinien nauczyć się w ciągu swojego życia. Dlaczego mówię, że powinien? Ponieważ wiedza ta jest niezbędną wiedzą, przyczyniającą się w bardzo dużej mierze do naszego rozwoju. A to oznacza, że przyswajając ją, z pewnością znacznie łatwiej przyjdzie nam przemierzać nasze pełne, często niespodziewanych przeszkód i wyzwań życie. A dokładniej mowa tu o odłączeniu od przywiązań. Zatem w pierwszej kolejności wyjaśnię, czym w ogóle jest przywiązanie oraz dlaczego w rzeczywistości źle wpływa na nasz rozwój. Po czym nauczę Cię, jak odpuszczać nasze kontrolowanie wszystkiego oraz jak pozwolić komuś lub czemuś odejść z naszego życia. I zrobić to w taki sposób, aby nie wywarło na nas żadnego wpływu. I tu wyróżniłam dwa, według mnie, najistotniejsze przypadki, z którymi, myślę, każdy z nas mierzy się w swoim życiu codziennym. Otóż, po pierwsze, kiedy to znajdujemy się w sytuacji bez wyjścia, czyli nie mamy wyboru. A nie mamy go, ponieważ nie mamy wpływu na zmianę danej sytuacji. A po drugie, kiedy wiemy, że ktoś lub coś nie służy naszemu rozwojowi, a wręcz go degraduje, czyli cofa. Wyjaśnię również, dlaczego powinniśmy akceptować wszystko takim, jakim jest, nawet jeśli musimy liczyć się z jakąś stratą lub rezygnacją z własnych planów czy marzeń. I choć lekcja sama w sobie faktycznie nie jest prosta do nauczenia, to jednak mimo wszystko zapewniam Cię, że z odrobiną chęci nawet tak potężne wyzwanie może stać się osiągalnym. Wystarczy, że otworzysz swój umysł i tym samym, że pozwolisz sobie na odrobinę zmiany w perspektywie postrzegania. A z pewnością już niedługo również i Tobie, drogi widzu, uda się zachować spokój w tych nawet najbardziej nieprzewidzianych momentach. Zatem raz jeszcze otwórz swój piękny umysł i posłuchaj, co tym razem mam Ci do powiedzenia. Zapewne zgodzisz się ze mną, że życia nie da się zaplanować. A jednak, mimo wielu rozczarowań, gdzieś tam w myślach wciąż uciekamy w świat wyobraźni, snując jakieś mniejsze lub większe plany na przyszłość. Na przykład robimy to, kiedy nam smutno, kiedy potrzebujemy pocieszenia, kiedy czujemy się samotni, kiedy czujemy potrzebę zmiany albo mamy ten niespodziewany przypływ entuzjazmu. Czasem w kryzysowych momentach, ale myślę częściej pod wpływem wywartej presji otoczenia. I choć samo planowanie jest zupełnie bezpieczną czynnością, niestety okazuje się, że planując, popełniamy taki jeden podstawowy błąd. Zanadto przywiązujemy się do naszych pomysłów i planów. Przez to zupełnie niepotrzebnie kreujemy względem siebie, ale i innych jakieś oczekiwania. I tak, przyznaję, w życiu wszyscy, ale to bez wyjątków, powinniśmy snuć marzenia związane z przyszłością czy plany, rzucać sobie wyzwania, ryzykować i też jasno określać cele, ale też powinniśmy pamiętać, aby zachować zdrowy dystans do naszych planów. Natomiast snując jakieś marzenia, określmy bezpieczne granice, abyśmy przypadkiem nie odpłynęli zbyt daleko w świat wyobraźni. A zatem zamiast wywierać presję i coś wymuszać, dajmy naszym myślom troszeczkę więcej swobody i przede wszystkim
przygotujmy się na ewentualną zmianę wydarzeń, bo taka może nastąpić. I mówię tak, ponieważ podczas swoich wieloletnich badań nad umysłem nieświadomego człowieka dostrzegłam wśród ludzi takie jedno najczęściej powtarzające się zachowanie. A mianowicie chodzi o kompulsywne kontrolowanie wszystkiego. Okazuje się, że znaczna większość, jeśli nie my wszyscy, mamy problem z niekontrolowanym, wręcz obsesyjno-paranoicznym nawykiem wymuszania czegoś na naszą korzyść. I to niestety dość często wiąże się z rozczarowaniem i ciągłym niezadowoleniem. A wszystko zaczyna się od niewinnego wrażenia, że jeśli zaplanujemy każdy swój krok, to z pewnością unikniemy rozczarowania. Bo przecież popełnienie błędu dla wielu oznacza porażkę. Prawda? Następnie kreujemy względem siebie i oczywiście innych jakieś oczekiwania. W końcu liczymy na pomyślne rozwiązanie. A zatem czujemy się zobowiązani. Natomiast podświadomie, licząc na zaangażowanie się innych, nieświadomie obarczamy ich odpowiedzialnością za nasz końcowy wynik. I kiedy tylko coś pójdzie nie po naszej myśli, czyli tak jak to konkretnie rozplanowaliśmy, nie zwracamy uwagi na ewentualną zmianę okoliczności. Nie zwracamy uwagi na niespodziewany wypadek lub nieplanowane wydarzenie. Bo teraz najzwyczajniej dajemy się ponieść naszym emocjom. Co więcej, jeśli w naszych planach były faktycznie uwzględnione osoby trzecie, to właśnie te osoby obwinimy za nasze niepowodzenie. A zrobimy to, ponieważ nam samym zbyt ciężko jest przyznać się do popełnionego błędu. Bo według nas poniesiona porażka oznacza utratę kontroli, a tego nie chcemy. A dla niektórych nawet gruntu pod nogami. Ludzie aż tak bardzo przywiązują się do wyniku swojej pracy i jakichś swoich działań. A zatem pozwól, że zapytam. Drogi widzu, czymże jest życie, jeśli nie grą pełną wyzwań? Czy nie sądzisz, że to właśnie na błędach człowiek uczy się najlepiej? Wiele razy o tym mówiłam. Pozwól zatem, że na podstawie własnych doświadczeń opowiem Ci, jak ja nauczyłam się czerpać lekcje z tych, myślę, najbardziej nieprzewidzianych zwrotów sytuacji. Nawet jeśli w grę wchodziła rezygnacja z planów czy marzeń. Bo przecież w życiu nic nie dzieje się bez przyczyny. Z pewnością, tak jak każdemu z nas, mi również nieraz zdarzyło się rozmyślać o przyszłości. Na przykład często w myślach planowałam jakieś większe lub mniejsze zmiany, które chciałam wprowadzić do swojego życia. Ale też oczywiście te bardziej przyziemne plany. Na przykład planowałam zakup nowego stroju, jakieś wakacje, spotkanie z rodziną albo wizytę u lekarza. I dużo więcej. Bo lista takich rzeczy, które planujemy na co dzień, jest naprawdę długa. Zapewne wiesz, o czym mówię. Doskonale wiesz, o czym mówię. A zatem moje pytanie brzmi, czy kiedykolwiek zapytałeś siebie, dlaczego w ogóle to robimy? Dlaczego wybiegamy w przyszłość? Otóż widzisz, człowiek planuje, bo chciałby mieć wszystko pod kontrolą. Zresztą z własnego doświadczenia wiem, że kiedy coś, co zaplanowałam, poszło po mojej myśli, to oczywiście byłam zadowolona. Niestety gorzej, jeśli było na odwrót, bo wtedy pojawiało się rozczarowanie, złość, gniew, żal albo smutek. Co więcej, jeszcze będąc nastolatką, miałam nawet wrażenie, że los specjalnie zmanipulował moją sytuację tak, aby za wszelką cenę
pokrzyżować moje plany. Dlatego w końcu przestałam planować, a raczej przywiązywać się do wyniku. Więc od teraz, zamiast oczekiwać, że coś wydarzy się dokładnie tak, jak tego chciałam, wierzyłam, że cokolwiek to będzie, z pewnością będzie na moją korzyść. I nawet jeśli wcale tak nie wyglądało, ja mimo wszystko chciałam tak wierzyć. A zatem strach przed porażką zamieniłam w ekscytację tą niewiadomą, czyli skupiałam się na pozytywnych stronach. I tak też kierunek studiów można powiedzieć, że wybrałam na ostatnią chwilę, zdecydowanie nie zagłębiając się w szczegóły tego, z czym faktycznie będę musiała się zmierzyć. Do wszystkich egzaminów zawsze przygotowywałam się na dzień przed egzaminem. Na rozmowę kwalifikacyjną przygotowywałam się w trakcie podróży do miejsca spotkania. Natomiast różnego rodzaju ważniejsze i mniej ważne decyzje podejmowałam zawsze na gorąco, czyli od razu. I muszę przyznać, że naprawdę świetnie mi to wszystko wychodziło. Ale oczywiście jedni twierdzili, że faktycznie z pewnością nie brakuje mi odwagi, podczas gdy inni uważali, że mam problem z organizacją czasu albo że najzwyczajniej brakuje mi rozsądku. Natomiast ze względu na ciągłe zmiany spowodowane podejmowaniem jakichś nowych zajęć, mówiono mi, że nie potrafię się zdecydować i że jestem chwiejna albo zmienna, jak ta chorągiewka na wietrze. Dlatego nigdy nie brano na poważnie i pod uwagę tego, co mówiłam lub zamierzałam zrobić. I tak też poddawana ciągłej krytyce, w końcu dałam sobie wmówić, że faktycznie wszystko, co robię, jest jednym wielkim błędem. Bo choć naprawdę starałam się iść w jednym kierunku i postępować jak inni, prędzej czy później dopadało mnie znudzenie i wtedy czułam się totalnie wypalona. Tak bardzo starałam się udowodnić innym, że mogę, że potrafię, że nie jestem gorsza, że w końcu zapomniałam, dla kogo ja to w ogóle robię. Więc na przykład, kiedy zaczynałam nową pracę, od razu brałam wszystkie dostępne zmiany. A nawet zastępstwo za swoich współpracowników. Po czym totalnie bezgranicznie oddawałam się swojemu zajęciu. Bo po pierwsze, chciałam jak najszybciej nauczyć się swoich obowiązków, a po drugie, chciałam udowodnić innym z jakiegoś powodu, że ja zasługuję na tą pracę. I tak też bez względu na to, czym się zajmowałam w życiu, chciałam to robić najlepiej jak potrafię. Więc kiedy już opanowałam wszystkie swoje zajęcia i nie widziałam dalszej możliwości rozwoju, raptem dopadała mnie okropna handra. Ale to do tego stopnia, że czułam potrzebę kompletnej zmiany pracy. A nawet potrzebę obrania totalnie nowego kierunku. Bo te zmiany zazwyczaj dotyczyły każdego aspektu. Czyli wszystko albo nic. Najpierw poświęcałam się czemuś w całości, żeby dosłownie chwilę później totalnie zniknąć. I cały problem polegał na tym, że nie potrafiłam wyznaczyć sobie zdrowych granic, więc brakowało mi równowagi. Bo widzisz, kiedyś jeszcze będąc nieświadomą siebie osobą, wydawało mi się, że jeśli w pełni poświęcę się swoim obowiązkom, to z pewnością zostanę zauważona i być może nawet nagrodzona za swoje starania. Niestety z upływem czasu okazało się, że im bardziej się starałam, tym więcej ode mnie wymagano. A bynajmniej tak właśnie wtedy to odczuwałam. Aż w końcu zaczęłam wierzyć, że chyba już nigdy nie będę w stanie sprostać oczekiwaniom innych, bo poprzeczka wciąż się wznosiła, a ja nie dawałam sobie nawet chwili na wytchnienie. Dlatego też zrezygnowana ostatecznie odpuszczałam i faktycznie zmieniałam pracę. A
z nową pracą również znajomych i otoczenie. I szczerze mówiąc, jeszcze na początku byłam okropnie na siebie zła. Zła, że nie potrafiłam tak jak inni osiąść w jednym miejscu i zdecydować, czego ja faktycznie chcę od życia. I kiedy poczułam, że już chyba wystarczająco zawiodłam oczekiwania mojego taty, postanowiłam wyjechać i mimo wszystko żyć po swojemu. I choć wiedziałam, że w pojedynkę nie będzie mi łatwo, ja mimo wszystko nie potrafiłam żyć tak jak inni, czyli według schematu studia, szkoła, studia, później praca, dom, czyli obranie jakiejś rutyny. A nie potrafiłam, bo mnie interesowała przygoda. Chciałam studiować wszystko, być wszędzie, próbować nowych rzeczy, iść w nieznane, poznawać to, co obce, czyli testować wody i przecierać szlaki dla innych. A to zdecydowanie wymaga odwagi i zaufania. Zaufania Bogu, zaufania sobie i własnym możliwościom. Bo faktycznie decydując się na podróż w nieznane, nigdy nie wiesz, co tym następnym razem może Cię spotkać, więc nie zdołasz się nawet odpowiednio przygotować. Zawsze będziesz się mierzył z jakimś nowym zadaniem, więc musisz otworzyć się na ciągłe wyzwania i zmiany. Czyli w najmniej oczekiwanym momencie być gotowym na wyjście poza strefę własnego komfortu. A to oznacza, że będziesz musiał również zmierzyć się z własnymi lękami, stawiać czoła przeszkodom i często podejmować ważne decyzje bez większego zastanowienia. Dlatego pozwól, że zapytam, czy uważasz, że osobie, która decyduje się na takie życie, faktycznie brakuje organizacji i rozsądku? A może jest to jedynie pochopna ocena człowieka, który sam boi się zmian i utraty kontroli? I oczywiście nie chcę nikomu udowadniać, że być może popełnia błąd, obierając jeden kierunek, żyjąc według schematu, bo to nie jest błędem. Bo to, w jaki sposób decydujemy się żyć, jest sprawą indywidualną. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę fakt, że naprawdę wiele jak do tej pory w swoim życiu przeżyłam, chciałabym nauczyć Cię spojrzeć na świat oczami poszukiwacza prawdy. Poszukiwacza, który nie boi się ryzykować, więc daje się ponieść w nieznane, w pełni oddając się doświadczaniu życia. A dzięki temu potrafi każdą niekorzystną sytuację zamienić w cenną lekcję. Dlatego dziś wierzę, że żadne z moich działań nie było błędem, bo choć podejmowane przeze mnie kroki nie zawsze były do końca przemyślane, to jednak mimo wszystko jestem sobie wdzięczna za swoją odwagę i chęć podjęcia próby, bo doświadczenie, które zdobyłam po drodze, dziś mogę zamienić w cenną wiedzę. Poza tym zaufanie, które do siebie zbudowałam, sprawia, że dziś nie boję się wyzwań czy ryzykować, bo znam swoje możliwości i wiem, że są nieskończone i nieograniczone. Czym jest przywiązanie? Przywiązanie jest świadomym lub nieświadomym uczuciem albo stanem, dającym nam w pewnym sensie poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Przywiązanie przede wszystkim wynika z potrzeby odczuwania konkretnych uczuć, które są związane z jakąś osobą, miejscem lub daną rzeczą. Więc na przykład mówiąc, że człowiek przywiązuje się do drugiej osoby, miejsca lub rzeczy, w rzeczywistości mówimy o sentymencie, czyli uczuciu powiązanym z wspomnieniami wydarzeń związanych z jakąś konkretną osobą, miejscem lub rzeczą. I choć wspomnienia potrafią wywołać uśmiech na naszej twarzy, kiedy zbyt mocno przywiązujemy się do przeszłości, nieświadomie zatracamy to,
co moglibyśmy doświadczyć tu i teraz, nie wspominając o przyszłości, która może nigdy nie nadejść. Ale kiedy mówimy o przywiązaniu, nie mówimy jedynie o przywiązaniu do wspomnień, bo przywiązanie może również dotyczyć stanowiska pracy, wykonywanego zawodu, dóbr materialnych, ulubionego jedzenia, statusu społecznego, naszych poglądów, wiary, tradycji, a nawet panującego trendu i wiele, wiele więcej. Zatem przywiązanie w tym znaczeniu jest niczym dosłowne zawiązanie węzła między nami a jakąś wartością. I takim wartościom zazwyczaj przypisujemy przedrostek moje, moja albo mój, przez co nieświadomie utożsamiamy się z tym. Na przykład mówimy: moja ulubiona kawa, moje ulubione ciastko z kremem, moje tradycje rodzinne, moja szkoła, mój dom, moje pieniądze, mój samochód, moje stanowisko pracy. Ale też mówimy: jestem nauczycielką, jestem wierząca, jestem katolikiem, jestem bogaty, jestem biedna, jestem Polką i tak dalej. Zarówno pierwszy, jak i drugi przypadek świadczy właśnie o naszym przywiązaniu do kogoś lub czegoś. I choć z pozoru jest to nic nieznaczący szczegół, bo przecież tak zwykliśmy mówić, to jednak ten mały szczegół sprawia, że w rzeczywistości nieświadomie ograniczamy swój potencjał. Bo kiedy tak za każdym razem, wypowiadając się o sobie lub jakiejś ulubionej osobie, miejscu lub rzeczy, określamy to tym osobliwym przedrostkiem moje, moja, mój czy jestem, automatycznie sprawiamy, że to coś staje się częścią nas. A kiedy coś staje się częścią nas, w momencie utraty tego odczuwamy to, jak gdybyśmy stracili cząstkę siebie. I to dlatego właśnie ludzie aż tak bardzo przeżywają rozłąki, straty i zguby. Zatem w rzeczywistości przywiązanie jest niczym kula u nogi, która przez swój ciężar nie pozwala nam rozwinąć skrzydeł i wznieść się wyżej w naszym rozwoju. Bo kiedy już raz przywiążemy się czy przyzwyczaimy do pewnego komfortu, to mimo stagnacji, czyli braku ruchu, braku rozwoju, mimo zmian okoliczności, narastającej toksyczności w naszej życiowej sytuacji, ale też w pozytywnym znaczeniu, na przykład możliwości podjęcia jakiejś zmiany na naszą korzyść, nam mimo wszystko ciężko będzie podjąć choćby te najmniejsze kroki ku zmianie, bo często zbyt mocno i zbyt długo ograniczaliśmy się naszym przywiązaniem do kogoś lub czegoś. Zatem należy zastanowić się nad zdrową granicą między komfortem doświadczania czegoś, a przywiązaniem. Bo prawdą jest, że jedyna rzecz, którą posiadasz, to Twoje ciało. Cała reszta jest nabyta i może być równie szybko utracona. A więc w rzeczywistości wszystko to, co określasz swoim, jest jedynie złudzeniem uczucia komfortu posiadania tego. Bo choć dziś faktycznie możesz to coś mieć, jutro możesz to stracić. I to od Ciebie zależy, jak określisz to doświadczenie. Bo przecież można coś mieć, ale można też nauczyć się dać temu odejść. Zwłaszcza jeśli nie służy naszemu rozwojowi. W końcu jedyną stałą jest zmienna, a zatem powinniśmy akceptować wszystkie zmiany okoliczności bez stresu i złości i zdecydowanie bez wywierania presji na sobie czy innych. Ale myślę tak ponadto powinniśmy zawsze pamiętać, że nie warto podejmować walkę z przeciwnościami losu, bo to co jedynie pogłębi nasze rozczarowanie. Więc jeśli coś zostanie nam odebrane, nie walczmy, żeby odzyskać to za wszelką cenę, tu i teraz. Owszem, zastanówmy się, dlaczego nas to spotkało. Wyciągnijmy wnioski.
Po czym skupmy się na pracy nad sobą, aby stać się tym lepszym człowiekiem. I kto wie, być może w przyszłości to do nas wróci, a może nawet i w lepszej formie. Bo kiedy my się zmieniamy, wszystko inne również się zmienia. Nazywam to sztuką odpuszczania. Odpuszczanie jest w pewnym sensie sztuką, bo łatwiej o tym mówić niż to zrobić. Ale wyobraź sobie, czy życie nie byłoby dużo prostszym, gdybyś nauczył się podchodzić do wszystkiego neutralnie, czyli bez smutku, ale i bez zbytniej radości. Bo widzisz, w przeszłości wielokrotnie doświadczyłam rozczarowania i to w momencie, kiedy rzekomo byłam przekonana, że wszystko pójdzie po mojej myśli. Niestety, przez swoją zuchwałość nie byłam nawet w stanie dostrzec błędów, które po drodze popełniałam. Więc na przykład dość często wywierałam na sobie presję. Wymuszałam konkretny wynik. Przepracowywałam się, ale też robiłam coś wbrew własnym uczuciom. I przypuszczam, nie tylko ja to robiłam. A to wszystko tylko po to, żeby udowodnić sobie i innym, że mam czy mamy wszystko pod kontrolą. Niestety na nic zdały się moje starania i poświęcenia, ponieważ wynik był zawsze odwrotny. I nieważne jak bardzo dobre były moje intencje, jak bardzo potrzebowałam tego, czy jak ważne to dla mnie było, podchodząc do czegoś z negatywnym nastawieniem, nieświadomie odpychasz to od siebie. Natomiast w miejsce tego manifestujesz tego odwrotność. A jeszcze jaśniej mówiąc, kiedy wymuszasz coś, kiedy nakładasz na siebie presję, kiedy robisz coś wbrew własnym uczuciom, dla samego osiągnięcia celu, to dość logicznym jest, że go nie osiągniesz. A nie osiągniesz go, ponieważ żadne z Twoich działań nie świadczy o Twoim zaufaniu do siebie i własnych możliwości. Bo jeśli wierzysz, że zawsze powinieneś dawać z siebie więcej, w rzeczywistości Twoje przekonanie świadczy o tym, że dość nisko oceniasz własne zdolności. Zatem pytanie brzmi, jak możemy zapobiec kolejnemu rozczarowaniu? Odpowiedź jest tylko jedna. Należy wypracować umiejętność odłączenia się od wyniku. I ostrzegam, to nie jest proste zadanie, ale jest wykonalne. Dlatego nie rezygnujmy z jego osiągnięcia. Więc przede wszystkim, w pierwszej kolejności będziesz musiał zastanowić się, z kim lub z czym czujesz się najbardziej związany i dlaczego. Zadaj sobie pytanie typu, co konkretnie wnosi ta relacja, to miejsce, ta rzecz do Twojego życia? Jakie kreuje w Tobie uczucia? Czy pomaga, a może szkodzi Twojemu rozwojowi? Zastanów się również, jak poczułbyś się, gdybyś to stracił i dlaczego. Bo widzisz, drogi widzu, prawdą jest, że nasze uczucia są jedynie kreacją naszego umysłu, który tworzy je na podstawie naszych doświadczeń. Z kolei nasze doświadczenia, zarówno te, które się powtarzają, jak i te nowe, są zbiorem informacji. Informacji, która w pierwszej kolejności zostaje poddana analizie, to tak w skrócie. A w rezultacie przybiera, nazwijmy to etykietę doznania pozytywnego lub negatywnego. I taka wydana etykieta, czy też ocena, jest wynikiem wcześniej zaprogramowanych w Tobie, w nas informacji. Zatem, posiadając tę wiedzę, następnym razem będziesz mógł łatwo zmanipulować swój umysł i tym samym nakłonić do wydania tym razem korzystnej opinii.
Bo teraz już Twoja perspektywa postrzegania wszystkiego będzie znacznie bardziej poszerzona, a to oznacza, że będziesz w stanie spojrzeć na istotę rzeczy z różnych perspektyw, a nie tylko z jednej, ograniczonej, która w rzeczywistości wynika właśnie z nieświadomie zaprogramowanych przez Ciebie w przeszłości informacji. Informacji, które niekoniecznie są prawdziwe. Więc dla przykładu, jeśli w przeszłości niezdany egzamin uważałeś za swoją porażkę, tylko dlatego, że tak Ci wmówiono, abyś wierzył, tym następnym razem, zamiast popadać w złość czy smutek, możesz powiedzieć sobie, że przecież nic się nie stało. To nie koniec świata. To tylko egzamin, który zdajesz dla siebie, a nie dla innych. Poza tym dodatkowe przestudiowanie materiału jedynie wzbogaci i utrwali Twoją wiedzę, a dzięki temu na długo jej nie zapomnisz. Gwarantuję. Bo przecież prawdą jest, że utrwalanie i przypominanie pogłębia naszą wiedzę w danym obszarze. Czyli krótko mówiąc, zawsze szukaj pozytywów wszystkiego. Wszystkiego, co Cię spotyka. I jeśli coś nie udało Ci się za tym pierwszym razem, z pewnością istnieje jakaś przyczyna tego. Więc zamiast skupiać się na rozpaczaniu, zastanów się, co ewentualnie mógłbyś poprawić w swoich działaniach lub ulepszyć, żeby ostatecznie osiągnąć swój cel. Ale pamiętaj, nigdy nie nastawiaj się na wynik, bo to nie dla wyniku człowiek żyje, lecz dla całej tej drogi i podjętych działań w kierunku osiągnięcia danego celu czy celów. Więc zawsze licz na najlepsze, ale też przygotuj się na najgorsze. Bądź neutralny, pozostań neutralny. Z tym, że właśnie to najgorsze nigdy czy wcale nie musi oznaczać, że jest na Twoją niekorzyść. Bo być może pojawi się coś, co spowolni Twoje działania. Być może opóźni cały proces. Ale wiedz, że jeśli tego czegoś jeszcze nie ma w Twoim życiu, to najwidoczniej nigdy nie powinno było w nim być. A może przyjdzie, ale wtedy, kiedy to Wszechświat, czyli Bóg, a nie Twoje ego uzna, że faktycznie jesteś już na to gotowy. I tak prawdę mówiąc, niezależnie od tego, czego dotyczy odpuszczanie, w każdym przypadku stosujemy jeden i ten sam wzorzec. Czyli chodzi o tą głęboką analizę i zastanowienie się, czemu ma służyć moje przywiązanie do kogoś lub czegoś. I czy faktycznie nie będzie mi łatwiej, jeśli odpuszczę swoje, podkreślam, nadmierne starania i kontrolowanie wszystkiego. Jak akceptować wszystko takim, jakim jest? Drogi widzu, to dość oczywiste, że nie mamy wpływu na czynniki zewnętrzne. A zatem jedyne, co możemy skontrolować, to nasze myśli, uczucia i podejmowane przez nas działania. I tu niestety po raz kolejny mierzymy się z nie lada wyzwaniem, bo krzywda, jakiej może doznać człowiek, zdaje się nie mieć żadnych granic. A dokładniej mówimy tu o katastroficznych działaniach natury, o wojnach, utracie życiowego dobytku, śmierci bliskiej osoby, o byciu ofiarą znęcania, czy też o ciężkich i przewlekłych chorobach i wiele, wiele więcej. Bo jak widać, lista jest naprawdę długa i zdaje się nie mieć końca. W takim razie, jak odbierać tego typu zrządzenia losu? Czy to faktycznie przypadek, że mnie to spotkało, czy być może życiowa lekcja, która ma mnie czegoś nauczyć? W świecie materialnym dla nieświadomego człowieka tego typu doświadczenia odbierane są jako kara. Dlatego człowiek ten, doświadczając jakiegoś przykrego doznania, często dość szybko zatraca swoją wiarę
a nawet obwinia Boga czy też innych za swoją krzywdę. Co więcej, nie wyciągając żadnych wniosków i nie ucząc się lekcji z tych doświadczeń, automatycznie naraża się na jeszcze więcej przykrych doznań. I tak do momentu, aż nawróci się na tą dobrą ścieżkę i w końcu zaufa. Ale też dostrzeże i wyciągnie wnioski i lekcje ze swoich przykrych doświadczeń. I tu z pewnością nasuwa się teraz pytanie. Jakiej lekcji można nauczyć się, tracąc cały majątek albo ukochaną osobę? Trudne pytanie. Więc, drogi widzu, jedynym rozwiązaniem jest wstąpienie na duchową ścieżkę rozwoju, czyli zagłębianie się we własnym wnętrzu i szukanie odpowiedzi na te najtrudniejsze pytania właśnie tam. Bo sytuacja każdego z nas jest naprawdę bardzo indywidualna. To oznacza, że każdy z nas ma nauczyć się czegoś zupełnie innego. Dlatego nie ma jednej odpowiedzi, dlaczego to coś spotkało właśnie mnie. Ale jedno jest pewne. Wszystko to, co nas spotyka, ma pomóc nam w naszym rozwoju. Więc im trudniejsza lekcja do nauczenia, tym cięższe będą nasze doświadczenia. I im więcej takich lekcji do nauczenia, tym więcej trudnych doświadczeń. A to z pewnością dlatego, że być może zbyt długo odkładałeś wszystko na później. Więc jeśli załóżmy, że w poprzednich życiach nie odrobiłeś swoich lekcji, to te lekcje plus jakieś nowe przechodzą wraz z Tobą do kolejnego życia. Dlatego właśnie jedni z nas wiodą spokojniejsze życie, podczas gdy inni wciąż zmagają się z coraz to nowszymi i trudniejszymi wyzwaniami. Więc dla przykładu, utrata całego dobytku ma nauczyć nas na przykład pokory, zaufania, wdzięczności, ale najczęściej myślę właśnie odłączenia od przywiązań. A że nieświadomy człowiek często sam nie jest w stanie dostrzec, że czyni zło czy źle, czy że robi coś na własną lub innych niekorzyść, to dlatego właśnie poprzez wszelkiego rodzaju trudne doświadczenia dostajemy możliwość nauczenia się tych swoich lekcji i w rezultacie przemian na lepsze. Niestety, im dłużej ignorujemy takie możliwości, tym cięższe będą nasze doświadczenia, aż ostatecznie będziemy musieli zmierzyć się z jakimś potężnym wyzwaniem, którego z pewnością już nie uda nam się zignorować. I o tym zresztą przekonałam się na własnej skórze wiele razy. Dlatego dziś, dzieląc się z Tobą swoimi doświadczeniami, tak naprawdę przekazuję Ci swoją wiedzę, którą zdobyłam podczas tych wszystkich doświadczeń, aby pomóc Ci znacznie szybciej zapobiec tym wszystkim nieprzyjemnym zdarzeniom. A zatem odpowiedź do pytania, jak zaakceptować wszystko takim, jakim jest, brzmi poprzez wiarę. Wiarę, że wszystko ma swój cel i znaczenie. Wiarę, że poradzę sobie w każdej sytuacji. Wiarę, że wszystko dzieje się na moją korzyść. Wiarę, że każde doświadczenie wzmocni mnie i zbuduje silniejszym. Wiarę, że nigdy nie jestem sam, bo Bóg jest we mnie. Ale ponad wszystko wiarę, że strata nie jest stratą, lecz zyskiem. I być może nie zyskiem materialnym, ale z pewnością bardziej wartościowym, bo zyskiem w rozwoju duchowym. W życiu wielokrotnie uświadczyłam się w przekonaniu, że nie wszystko, czego chcemy, jest tym, czego potrzebujemy. Niestety nie każdy jest w stanie to dostrzec, bo jak też się okazuje, nieświadomy człowiek ma problem z odróżnieniem zachcianki od potrzeby. Dlatego często wydaje nam się, że potrzebujemy na przykład
kolejnego samochodu, pary butów czy nowej fryzury. I to staje się dla nas tak bardzo autentyczną potrzebą, że potrafimy kompletnie przysłonić sobie oczy na inne, zdecydowanie ważniejsze aspekty życia i związane z nimi potrzeby. Myślimy, że jakaś zmiana w wyglądzie czy nabycie kolejnego gadżetu zaspokoi nasze potrzeby, gdzie w rzeczywistości okazuje się, że te potrzeby wcale nie znikają. Wręcz przeciwnie. One nie mają końca. I tak też kręcimy się w kółko przez pół, a może nawet i całe swoje ziemskie życie w tym przekonaniu, że ta kolejna rzecz sprawi, że już teraz na pewno będziemy szczęśliwi. Ale tak nie jest. A wszystko przez to, że zaszczepiono w nas miłość materialną zamiast tej do bliźniego. Dlatego dziś człowiek dla pieniądza jest w stanie zrobić wszystko. I być może nie każdy, ale z pewnością większość. Więc dla takiego człowieka ta potrzeba posiadania majątku staje się niczym niekontrolowana obsesja, która przysłania mu oczy na inne wartości. I choć pieniądz jest nam potrzebny do przetrwania, stawianie go na pierwszym miejscu czy ponad inne wartości w rzeczywistości pozbywa nas wszelkich uczuć i rodzi w nas demona, a raczej budzi demona pożądania, którego trudno okiełznać. To dość zabawne, że człowiek szuka diabła w piekle, gdzie w rzeczywistości ten diabeł tkwi w każdym z nas i naprawdę prawdziwą sztuką jest nad nim zapanować. A mianowicie chodzi o nasz umysł, albo ego, jak wolisz. To właśnie ego nakłania nas do złych uczynków, a więc kusi, jak ten diabeł. I choć naprawdę chciałabym wierzyć, że jest to jedynie moją opinią, niestety obawiam się, że to prawda. A stwierdzam to na podstawie własnych doświadczeń, badań i obserwacji. Bo rzeczy, których w swoim życiu doświadczyłam, a było ich naprawdę wiele, i które widziałam na własne oczy, nieraz wzbudzały we mnie przerażenia, czasem wręcz odrzucenie. Ludzie naprawdę potrafią być okrutni i bezsumienni. Niektórym brakuje manier, większości brakuje manier, granic, rozsądku i wyobraźni. Potrafią działać na niekorzyść drugiego, snując za naszymi plecami jakieś negatywne plany, spiskując, po czym zupełnie bezsumiennie udają przyjaciela, aby poznać nasze słabości i w chwili naszej nieuwagi wykorzystać je przeciwko nam. Ale jak mielibyśmy to zauważyć, jeśli nie jesteśmy świadomi tego, że tam istnieje inna od tej rzeczywistość? Dlatego właśnie wzorujemy się na innych i postępujemy tak jak oni, myśląc, że to jest jedyna droga do bycia zaakceptowanym. W końcu wszyscy chcemy gdzieś przynależeć. Na całe szczęście zło nie może trwać wiecznie. Dlatego, kiedy już zbyt mocno oddamy się tej dość drastycznej iluzji życia, bo to iluzja, wtedy do akcji wkracza wszechświat, który odwzorowując nasze zachowania, manifestuje je do naszego życia w formie jakichś przykrych doświadczeń. Mówimy, karma powraca, tak? I jeśli nie wyciągniesz wniosków za pierwszym razem, sytuacja się powtórzy, ale już w innych okolicznościach. I tak w kółko. Dopóki nie zrozumiesz, że bez wiary i miłości nie poradzisz sobie w życiu. Tylko jak miałbyś to zrozumieć, jeśli nawet nie jesteś świadom swoich złych uczynków? A może jesteś świadom, ale je ignorujesz, bo zbyt mocno skupiasz się na cierpieniu wynikającym z tych nieprzyjemnych doświadczeń. Nieważne. W każdym bądź razie wiedz, że nigdy nie jest za późno na zmianę. Więc to od Ciebie zależy, kiedy przerwiesz ten cykl niepowodzeń i cierpienia. A zrobisz to oczywiście podejmując kroki ku pozytywnej przemianie.
Więc sama modlitwa i okazanie skruchy nie wystarczą, bo tu chodzi o coś więcej. Twoje problemy rozwiążą się tylko jeśli stawisz im czoła i podejmiesz nad sobą pracę, aby stać się tą lepszą wersją siebie. A wtedy Twoje pozytywne działania będą automatycznie manifestowały tylko te pozytywne doświadczenia do Twojego życia. Tak to właśnie działa. Więc pamiętaj, Bóg czy Wszechświat pomaga tym, którzy pomagają sobie. A zatem, żeby dokonać takiej przemiany, będziesz musiał właśnie między innymi odłączyć się od swoich przywiązań, takich jak złe nawyki, nałogi, toksyczni ludzie, dobra materialne, toksyczne miejsca, ograniczające nas poglądy, wierzenia czy tradycje i tak dalej, dużo więcej. Bo jak już powiedziałam, przywiązanie ogranicza nasz rozwój. Więc uwolnij się z tej niewoli i zamiast nadmiernie poddawać się swoim pożądaniom, pracuj nad zrównoważeniem każdego aspektu życia. Zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. Ustal sobie granice, zdrowe granice. Zastanów się, co Ci służy, a co nie i pozwól temu odejść, bez sumienia. I pamiętaj, że cokolwiek spotyka Cię w życiu ma swój cel i znaczenie. Zatem poszukuj w tym cennych lekcji. A zamiast skupiać się na wyniku swojej pracy, skupiaj się na całej drodze i świadomie podejmuj wszystkie działania. Z tych trudnych doświadczeń ucz się odnajdywać ich pozytywne strony, jednocześnie akceptując dwoistość natury. W końcu dobro nie istnieje bez zła, a zło bez dobra. Wiele razy powtarzałam. Również nie walcz ze swoim umysłem, lecz pracuj nad nim, aby go zrozumieć i okiełznać. Odpuść kontrolowanie wszystkiego i najzwyczajniej zaufaj sobie, bo tylko w ten sposób dowiesz się, jak wielki drzemie w Tobie potencjał. I tak na koniec. Jeśli coś nie poszło po Twojej myśli, to nie panikuj. Zamiast tego po prostu dostosuj się do nowych okoliczności. Natomiast odpowiedzi do tych trudnych pytań nie poszukuj w świecie zewnętrznym, lecz zagłębiaj się we własnym wnętrzu. I kiedy już uda Ci się to wszystko wypracować, z pewnością przekonasz się, że rezygnacja z własnych planów czy marzeń na rzecz samorozwoju jest albo może być Twoją najlepszą decyzją. Bo wraz z postępem w rozwoju zmieniają się zmienią się Twoje zapotrzebowania, a zatem i marzenia. Drogi widzu, jeśli jesteś ze mną od początku tych epizodów, to z pewnością już zdążyłeś zauważyć, że ostatnie odcinki nabrały troszeczkę innej formy. A mianowicie teraz już nie opowiadam w szczegółach o swoich doświadczeniach, lecz dzielę się z Tobą wiedzą, którą zdobyłam podczas właśnie tych wszystkich przebytych doświadczeń. A zatem, jak widzisz, potwierdzają się moje słowa, że wszystko, co dzieje się w naszym życiu, ma swój cel i znaczenie. Czego możesz spodziewać się w kolejnym odcinku? Z pewnością kolejnej dawki tej niecodziennej wiedzy, bo w kolejnym odcinku opowiem Ci w szczegółach, czym faktycznie jest ta wewnętrzna transformacja i dlaczego określamy ją odrodzeniem. W religii mówi się o zmartwychwstaniu z kolei. Ja nazywam to piękne doświadczenie właśnie odrodzeniem. Kiedy to umierasz i rodzisz się na nowo, lecz w zupełnie innej formie. I wszystko to dzieje się w jednym i tym samym życiu, bez konieczności porzucania swojego ciała fizycznego. Zatem serdecznie zapraszam Cię do śledzenia kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że to nagranie zmotywowało Cię do refleksji nad własnym systemem przekonań,
A dzięki temu będziesz mógł spojrzeć na swoje życie z zupełnie innej perspektywy. A ja oczywiście, jak zawsze, życzę Ci wytrwałości, cierpliwości, siły, determinacji, czego sobie tylko życzysz w dążeniu do odnalezienia własnej prawdy. A jeśli podobało Ci się to nagranie, to oczywiście poproszę o kciuka w górę i podzielenie się linkiem z rodziną czy znajomymi. Natomiast jeśli jeszcze nie subskrybowałeś do mojego kanału, to proszę zrób to teraz, a pomożesz mi w rozbudowie tego kanału i oczywiście sięgnięciu jeszcze większej publiki. Każda interakcja się liczy. Dlatego też dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy byli, są i będą i za to, że wspieracie mnie w mojej działalności. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że już niedługo razem odmienimy ten świat na lepszy. A tymczasem dziękuję raz jeszcze za Twój poświęcony czas. Ściskam gorąco, trzymaj się i do następnego razu. Hej!